Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim najnowszym filmie opowiem Państwu o zamachach na amerykańskich prezydentów, zarówno tych skutecznych, jak i nieskutecznych. Ten film wyjaśni Wam ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie toczy się dzisiaj kolejna kampania wyborcza przed ostateczną walką o prezydenturę tego kraju. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Lipca bieżącego roku media na całym świecie zdominowała informacja o dokonanym zamachu na Donalda Trumpa, który ponownie ubiega się o amerykańską prezydenturę. Były amerykański prezydent tamtego wieczoru uczestniczył w kolejnym wiecu wyborczym, tym razem w Butler w stanie Pensylwania. Gdy Trump zaczął swoje wystąpienie, rozległy się strzały. Zaraz po nich były prezydent złapał się za swoje prawe ucho, a na jego policzku pojawiła się krew. Chwilę później agenci Secret Service wyprowadzili go z wiecu. Zanim jednak do tego doszło, Trump podniósł zaciśniętą pięść i krzyknął do zebranych: walczcie, walczcie! Kilka godzin później FBI poinformowało, że napastnikiem, który strzelał do byłego prezydenta, był 20-letni Thomas Matthew Crooks z niewielkiego Bethel Park pod Pittsburghem w Pensylwanii. Podczas interwencji służb ochrony został on zastrzelony. Zginął również mężczyzna, który stał obok mównicy Trumpa. Prawdopodobnie znalazł się on na linii strzału oddanego przez napastnika. Prokurator okręgowy hrabstwa Butler, Richard Goldfinger, zapowiedział, że podjęte zostanie szczegółowe śledztwo w tej sprawie. Zaraz po tej deklaracji w amerykańskich mediach pojawiły się spekulacje, czy rzeczywiście to śledztwo ustali motywy sprawcy i to, czy działał on sam. Można było sądzić, że już istnieją spore wątpliwości, czy na to śledztwo nie będą wywierane polityczne naciski. Kilka godzin po zamachu Donald Trump zabrał głos, informując, że się czuje dobrze. Można było powiedzieć, że ostatecznie to nic się nie stało, bo ten, do którego strzelano, przeżył i jak sam mówi, czuje się dobrze. Ale chyba tak do końca nie jest. Ten zamach wywołał silne emocje wśród Amerykanów, które Donald Trump będzie chciał wykorzystać w kolejnych miesiącach swojej kampanii. I jeśli to zrobi, sięgnie po wygraną w tych wyborach, której tak bardzo boją się elity nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Czy tak rzeczywiście się stanie? Tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. To nie pierwszy przypadek w amerykańskiej historii, kiedy strzelano do prezydenta. Tak było już wiele razy w amerykańskiej historii. I były nawet tego ofiary śmiertelne. Wszystko zaczęło się w dobie wojny secesyjnej, gdy w Stanach Zjednoczonych doszło do politycznego konfliktu na tle zniesienia niewolnictwa. Urzędujący prezydent Abraham Lincoln był wprawdzie umiarkowanym zwolennikiem jego zniesienia, ale za wszelką cenę chciał utrzymać jedność kraju. To właśnie z tego powodu Lincoln zgodził się sygnować swoim podpisem proklamację emancypacji, znoszącą ostatecznie niewolnictwo. Sympatyzujący z południem aktor John Wilkes
Booth postanowił powstrzymać Lincolna, wierząc, że dzięki temu południe zyska nową szansę na niepodległość. Wieczorem 14 kwietnia 1866 roku Booth oddał strzał do Lincolna, który siedział w loży Teatru Forda w Waszyngtonie. Kula przeszyła mózg. Śmierć Lincolna jeszcze bardziej rozgrzała polityczne emocje w kraju. Liczono się z kolejnym buntem południa, ale tak się nie stało. Do kolejnego śmiertelnego zamachu na prezydenta doszło 2 lipca 1881 roku w Waszyngtonie. Tym razem jego ofiarą był świeżo wybrany James Abraham Garfield. Sprawcą zamachu okazał się ambitny prawnik Charles Guiteau, który oddał 2 strzały do prezydenta. Jedna z kul okazała się śmiertelna. Guiteau nie mógł wybaczyć Garfieldowi tego, że pomimo tego, że na niego głosował, odmówił mu posady amerykańskiego konsula w Paryżu. W zaistniałej sytuacji nowym prezydentem wybrano dotychczasowego wiceprezydenta Artura Chestera, którego niesłusznie zaczęto podejrzewać o związki z zamachowcem. Chyba dlatego, że Chester został największym beneficjentem śmierci prezydenta Garfielda. Na kolejny śmiertelny zamach na amerykańskiego prezydenta trzeba było poczekać prawie 20 lat. 6 września 1901 roku w Buffalo zastrzelono prezydenta Williama McKinleya. Sprawcą tego zamachu okazał się pochodzący z rodziny polskich imigrantów Leon Frank Czolgosz. Wprawdzie zamachowiec zadawał się wcześniej z amerykańskimi anarchistami, ale ci ostrzegali innych przed tym, że Czolgosz nie jest do końca zrównoważony i najprawdopodobniej to zadecydowało o jego działaniu. W każdym razie po tym zamachu w Stanach Zjednoczonych miała miejsce fala antyimigranckich protestów. W ich rezultacie Kongres przyjął ustawę zakazującą przyjmowania imigrantów o poglądach anarchistycznych, jakie miał reprezentować Czolgosz. 62 lata później miał miejsce najgłośniejszy w amerykańskiej historii zamach na prezydenta. 22 listopada 1963 roku w centrum Dallas został zastrzelony prezydent John Fitzgerald Kennedy. Jedna z kul trafiła go w szyję, a druga w głowę. Stało się to w chwili, gdy Kennedy z żoną i gubernatorem Teksasu Johnem Connollym jechali prezydencką limuzyną witani przez mieszkańców Dallas. Zabójcą miał okazać się marksizujący były amerykański żołnierz Lee Harvey Oswald. Ten jednak, będąc już w rękach policji, został zastrzelony przez gangstera Jacka Rubiego. Ten ostatni z kolei zmarł później w więzieniu. Zabójstwo prezydenta Kennedy'ego było przedmiotem wielu dochodzeń. Najważniejsze z nich prowadziła komisja Warrena, która ustaliła, że to Oswald zabił Kennedy'ego i że działał sam. Nie ustaliła tylko, co nim rzeczywiście kierowało. Śmierć Kennedy'ego była również badana przez detektywów, dziennikarzy i pisarzy, którzy snuli różne teorie na ten temat, nierzadko mocno spiskowe. Dopiero po wielu latach stało się jasne, że za śmiercią Kennedy'ego krył się potężny spisek z udziałem polityków, służb, ludzi biznesu, który miał na celu wyłączenie go z kierowania Ameryką. Ale wszystkich szczegółów tego spisku jeszcze nie poznaliśmy. Może stanie się to wtedy, gdy akta tej sprawy zostaną odtajnione. W każdym razie śmierć Kennedy'ego mocno zachwiała Ameryką i to w najtrudniejszym dla niej okresie,
gdy wojna nuklearna z Sowietami była całkiem realna. Swoistym epilogiem zabójstwa prezydenta Kennedy'ego było zabójstwo jego brata Roberta, do którego doszło 6 czerwca 1968 roku w Los Angeles. Dokonał go palestyński zamachowiec Shiran Shiran. Do tego zabójstwa doszło, gdy Robert Kennedy zwyciężył w prawyborach i miał szansę zostać nowym amerykańskim prezydentem. Z 46 urzędujących amerykańskich prezydentów zginęło więc aż 4, co stanowi prawie 9% wszystkich z nich, czyli wcale nie mało. Znacznie więcej było za to nieudanych zamachów na amerykańskich prezydentów. Nie o wszystkich dowiedziała się opinia publiczna. Chyba dlatego, że informacje o nich wygenerowałyby kolejne emocje, które wstrząsnęłyby Ameryką. Wiemy zatem tylko o tych, których nie udało się ukryć, ponieważ było zbyt wielu świadków. Tak było w przypadku prezydenta Theodore Roosevelta, który sprawował ten urząd przez 2 kadencje. Ale gdy był już na politycznej emeryturze, postanowił ponownie ubiegać się o urząd prezydenta. 14 października 1912 roku podczas wyborczego wystąpienia w Milwaukee został postrzelony przez Johna Schranka, którego uznano za niepoczytalnego i zamknięto w zakładzie psychiatrycznym. Roosevelt ocalał tylko dlatego, że kula zamachowca zatrzymana została przez tekst jego przemówienia i etui na okulary. Theodore Roosevelt przegrał jednak walkę o prezydenturę z Woodrow Wilsonem. Ofiarą zamachu był również prezydent Franklin Delano Roosevelt. 14 lutego 1933 roku w Miami, zaraz po swoim elekcyjnym przemówieniu, oddano do niego kilka strzałów. Zamachowcem okazał się sfrustrowany murarz Giuseppe Zangara, który na szczęście nie trafił Roosevelta, ale za to zabił stojącego obok niego Antona Cermaka, burmistrza Chicago. Po śmierci Franklina Delano Roosevelta władzę prezydencką objął jego zastępca Harry Truman. Do niego z kolei 1 listopada 1950 roku strzały oddało 2 portorykańskich nacjonalistów, chcących zaprotestować przeciwko amerykańskiej polityce wobec Porto Rico. Zamachu doświadczył również gubernator Alabamy George Wallace, który aż 3-krotnie ubiegał się o urząd prezydenta. 15 maja 1972 roku nieznany snajper oddał do niego kilka strzałów. Zaraz po tym, jak zakończył on swoje wyborcze wystąpienie. Jedna z kul okazała się celna i sparaliżowała ciało Wallace'a. Aż 2 próby zamachu przeżył w 1975 roku prezydent Gerald Ford. 2 napastniczki, Laneth Fromm i Sarah Jane Moore, próbowały odebrać mu życie w ciągu zaledwie 18 dni. Pierwsza z nich należała do grupy religijnej Charlesa Mansona, która 6 lat wcześniej dokonała brutalnego mordu na Sharon Tate, żonie polskiego reżysera Romana Polańskiego. W każdym razie Ford nie został przez nie trafiony. Do głośnego zamachu doszło również 30 marca 1981 roku w Waszyngtonie, gdy uzbrojony zamachowiec oddał 6 strzałów do Ronalda Reagana. Poważnie ranny prezydent został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł ciężką operację. Sprawcą okazał się John Hinckley Jr., którego ujęto i jako niepoczytalnego umieszczono w zakładzie psychiatrycznym. W 2011 roku w stronę Białego Domu strzelał mieszkaniec Idaho
Oscar Ramiro Ortega Hernández. Jego celem miało być zabicie prezydenta Baracka Obamy. Tyle tylko, że Obamy nie było wtedy w Białym Domu. Zamach, do jakiego doszło w sobotni wieczór w Butler w Pensylwanii, nie był pierwszym zamachem na Donalda Trumpa. Już podczas jego pierwszej kampanii prezydenckiej w 2016 roku pewien 20-letni Brytyjczyk w czasie wiecu Trumpa w Las Vegas usiłował odebrać broń policjantowi, aby oddać z niej strzały do Trumpa. Gdy został zatrzymany przez agentów ochrony, oświadczył, że taki miał właśnie cel. Potem okazało się, że miał on także na koncie kilka innych przestępstw z użyciem broni palnej, za co przebywał w więzieniu. Ameryka ma więc za sobą długą tradycję zamachów na swoich prezydentów. Były one emanacją silnych konfliktów na amerykańskiej scenie politycznej. Taki konflikt na pewno istnieje na niej i dzisiaj. Amerykańskie elity gotowe są zrobić wszystko, aby zablokować ponowny wybór Donalda Trumpa. Towarzyszą temu silne emocje. W takich warunkach zawsze może dojść do zamachu. Tak zresztą jest w Ameryce od prawie 150 lat. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Marek Kozela oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.